Kiedyś usłyszałem od mojego kolegi, powiedział do mnie wprost, jako jeden z największych wielbicieli Mercedesa, dlaczego ważyłem się tknąć świętość, jak ja tego nie powinienem nawet robić. Właśnie może dlatego, że to dla mnie nie była świętość, to dlatego to zrobiłem. Nazywam się Rafał Płatek i zajmuję się renowacją samochodów zabytkowych i wyjątkowych. To jest Mercedes SL 300 Gullwing, którego odrestaurowałem. To jest przypadek, to jest życzenie przyjaciela, który poprosił mnie, dla którego restauruję włoskie samochody, o odrestaurowanie Mercedesa. Mercedes nie jest moją specjalizacją, ani nie jest moją miłością, więc zdecydowałem się tylko dlatego, że Gullwing jest dla mnie samochodem, który ma najmniej Mercedesa w sobie. Ten egzemplarz należy do serii prototypowej, czyli jest samochodem jeszcze wykonanym nie wielkoseryjnie. Ma wiele niedoskonałości, jest zrobiony ręcznie. Ma to, co mają włoskie samochody, czyli na przykład jest dłuższy z jednej strony, niekoniecznie otwór drzwiowy jest idealny z jednej i z drugiej strony, niekoniecznie zderzak jest symetrycznie ustawiony w tym samochodzie. Jest po prostu ręcznie zrobionym samochodem. Poprzedni właściciel samochodu, wjeżdżając do garażu, zahaczył otwartymi drzwiami, przez co naruszył strukturę dachu i drzwi nigdy nie domykały się w tym samochodzie. I to był jakby największy problem tego samochodu. 300 SL w porównaniu z włoskimi samochodami jest idealnym samochodem do renowacji, ze względu na to, że można kupić wszystko do tego samochodu. Oczywiście kwestia ceny. Współpracowaliśmy z firmą HK Engineering, która bardzo nam pomogła, i tak samo Kinle, który dużo mi pomógł, dużo mi opowiedział o tych samochodach. Pokazał mi dużo specyficznych rzeczy w tym samochodzie i na co należy zwrócić uwagę. Ten model akurat, który jest modelem prototypowym, czyli w zasadzie wyprodukowanym zaraz po słynnych Gullwingach aluminiowych, ma trochę inne części, przez co może to była jakaś trudność ze względu na to, że niekoniecznie części, które pasują do późniejszych Gullwingów, pasują też do tego samochodu. Zaczęliśmy jakby od początku, czyli od poznania tego samochodu i zrobienia dokumentacji fotograficznej, gdzie co było zamontowane w jaki sposób. Następnie rozebraliśmy kompletnie samochód do ostatniej śrubki i rozpoczęliśmy renowację części. Następnie renowację nadwozia. To się łatwo mówi, natomiast cały proces to zajmuje około roku. Jest to ponad 1000 roboczo-godzin spędzonych przy takim samochodzie. W tym wypadku najwięcej, tak powiem, czasu pochłania montaż. Tu nie było nic takiego spektakularnego, nie znaleźliśmy żadnego węża ani skorpiona, jak znajdowaliśmy w niektórych samochodach, które przyjechały do nas z Ameryki, ze względu na to, że samochód był używany przez poprzedniego właściciela już w Niemczech. To, tak powiem, te najciekawsze rzeczy zostały wydobyte z tego samochodu. Na przykład, gdy zdemontowaliśmy poprzednie wnętrze, które było czarne, po zmyciu okazało się, że było właśnie w kolorze takim, jak jest obecnie.
czyli to była jakby tajemnica, którą ktoś skrył, malując samochód na kolor czerwony, dopasował sobie wnętrze, ale nie zdemontował go, tylko go po prostu wymalował granatowe wnętrze na kolor czarny. Kapitalną rzeczą w tym samochodzie jest wtrysk, który jest najbardziej skomplikowaną rzeczą. To jest rzecz, której nie dotykaliśmy absolutnie. To robili specjaliści, którzy zrobili już setki takich układów wtryskowych. To jest wtrysk pochodzący z rozwiązań przeniesionych z lotnictwa, także to nie jest łatwa rzecz do ustawienia jak gaźniki. W tych latach nie było wiele samochodów z wtryskami, jednak sam silnik jest prostym silnikiem. Jest to silnik rzędowy, nie ma żadnych zaawansowanych technologii w sobie, jak mają silniki Maserati czy Alfa Romeo z tych lat. Przekręcamy kluczyk i należy zrobić ciśnienie oleju. I przy takim ciśnieniu już możemy rozpocząć, że tak powiem, normalny start, czyli włączamy pompę paliwa oraz gaz. I do tego w normalnym egzemplarzu jeszcze można sobie przestawić kąt uprzedzenia zapłonu. Ze względu na to, że pozycja za kierownicą jest jak w samochodzie wyścigowym i przy dużej kierownicy jest bardzo utrudnione wsiadanie. Ze względu na to Mercedes zrobił tą wersję składaną, natomiast żebym to ja wiedział, jak to się składa dokładnie. Ja nie korzystam z tego ze względu na moją posturę, ja nie muszę składać do wsiadania do tego samochodu. Natomiast jest to dla wielu osób konieczność. Samochód jest przez rozwiązanie tylnego zawieszenia bardzo trudnym w prowadzeniu. W zasadzie wejście ostre w zakręt, które może spowodować podwinięcie się koła, kończy się rozbiciem tego samochodu w 90%. Ten samochód słabo hamuje. Nie ma aż takich przyspieszeń, jak mają włoskie samochody. W momencie, kiedy jest zabudowany płytą od spodu, temperatura w tym samochodzie, nawet w warunkach drogowych, jest bardzo wysoka. Stąd często ludzie jeżdżą z otwartymi drzwiami w tym samochodzie, nie ze względu na to, żeby pokazać drzwi, tylko po prostu w tym samochodzie jest bardzo gorąco. Otwarcie okien to nie jest popularne przekręcenie korbką, tylko trzeba wyjąć okno i schować do specjalnie przygotowanej torby, która była na wyposażeniu Mercedesa. Podejrzewam, że dużo trudniej byłoby odrestaurować ten samochód dla kogoś, kto kocha Mercedesy. Ja Mercedesy, tak powiem, znam, ale ich nie kocham, więc może dlatego nie miałem uczuciowego stosunku do tego samochodu i nie podchodziłem do niego z jakimś wielkim namaszczeniem. Z czasem można powiedzieć, ja go bardziej polubiłem, ze względu na to, że nie podobał mi się on w czerwonym kolorze, bo dla mnie w czerwonym kolorze powinny być włoskie samochody. Ten srebrny egzemplarz jest taki może bardzo niemiecki z wyglądu, natomiast jest to oryginalny kolor dla tego akurat egzemplarza. I ten samochód w tej chwili mnie się znacznie bardziej podoba niż wcześniej. Obecnie cena rynkowa oscyluje w granicach 1 000 000 euro. To jest, jak mówią
wielbiciele Mercedesów. Jeżeli jest to Mercedes odrestaurowany przez Stuttgart, takie egzemplarze kosztują około 1 400 000, nawet do 1,5 miliona euro. Dla mnie najdroższe są Alfy Romeo.